Czyli generalnie możemy powiedzieć, że rozwiązanie dosyć innowacyjne jak na dzień dzisiejszy, przynajmniej na Polskę. Myślę, że na świat. To jest generator prądu przemiennego. On załącza, podbiera, wyhamowuje ją i wtedy jakby odłącza, odpuszcza. Ze względu na to, że słonia nie da się zjeść w całości, musieliśmy go pociąć na Tak, kawałki. Oceniamy żywotność łożyska, takiego łożyska na jakieś 100-150 lat. Jakie są współczynniki szybkobieżności, jakie są momenty obrotowe. Tu mamy nasze stanowisko badawcze. W pierwszej kolejności podłączę prostownik do naszej prądnicy trójfazowej. No chyba się w miarę ustabilizował, tak 730 obrotów mniej więcej na minutę. Dokładnie. Witajcie moi drodzy, znajdujemy się właśnie na stoisku polskiego startupu, Tak. Związanego z turbinami wiatrowymi o, jak widać, pionowej osi obrotu. Według mnie bardzo ciekawe rozwiązanie, jak wiecie, ja mam na dachu taką turbinę, kiedyś Wam ją pokazywałem, wiecie, że ona nie działała. Natomiast tu mamy przedstawiciela właśnie firmy, która zrobiła nowy produkt, nowe rozwiązanie. I tutaj to rozwiązanie ma działać dużo lepiej niż jakiekolwiek inne turbiny, które są dostępne, które możecie znaleźć w sieci internet, możecie nabyć. Stąd też ja bym bardzo chciał tutaj informacji zasięgnąć od Pana. Co to jest takiego, jak to działa, jakie ma możliwości. Proszę powiedzieć parę słów, żebyśmy mogli się jakoś do tego odnieść. To znaczy tak, my jesteśmy startupem, który ma koncepcję, natomiast nie mamy jeszcze gotowego produktu, w związku z czym nie możemy wesprzeć się badaniami w środowisku rzeczywistym, naturalnym. Nasza koncepcja polega na tym, że mamy komorę wirnika, która kieruje wiatr zgodnie z oczekiwaniami. Powoduje to, że wentylator wirnik pracuje na 3/4 swojej średnicy, a nie tylko na 1/4 jak standardowe turbiny. Mamy również opatentowany wirnik, który znacznie efektywniej pracuje od dostępnych w tej chwili na rynku wirników. W związku z czym nasza konstrukcja po pierwsze jest wydajniejsza o około 30% do jakichkolwiek rozwiązań, które w tej chwili są dostępne na rynku. Po drugie, nasza konstrukcja jest bardzo prosta, mianowicie cała turbina składa się tylko z 3 elementów, mianowicie komory wirnika i generatora. Planujemy zastosować generator typu amerykanka, czyli ten generator bezrdzeniowy, który punkt startu ma bardzo, bardzo nisko. Według badań i symulacji numerycznych, które mamy w tej chwili wykonane, ta turbina powinna zaczynać swoją pracę przy 1 metrze na sekundę, natomiast efektywnie powinna zacząć generować cokolwiek prądu przy 1,5 metra na sekundę. W momencie, kiedy wirnik dostanie już odrobinę energii kinetycznej, wtedy możemy stopniowo zacząć podłączać obciążenie, w związku z czym już jakieś niewielkie ilości energii możemy uzyskiwać. Co więcej, kierunek wiatru, siła wiatru nie ma najmniejszego znaczenia. Nawet jeżeli wiatr turbulentnie wpadnie do środka, przez te prowadnice zostanie uporządkowany, więc czy postawimy tą turbinę na dachu płaskim, czy na dachu skośnym, czy na maszcie gdzieś na polu, czy na skraju lasu, nie ma to najmniejszego znaczenia, dlatego że ta turbina po pierwsze zawsze jest pod wiatr, po drugie rusza przy bardzo niskich prędkościach wiatru i co najważniejsze, nie trzeba jej wyłączać przy bardzo silnym wietrze. Dlatego, że przy bardzo silnym wietrze tyle wiatru, ile zostanie wtłoczone w tą przestrzeń, nie zostanie wtłoczone nic więcej. Wirnik osiąga prędkość swoją ustaloną i siła wiatru im większa, nie zwiększa prędkości obrotowej, więc nie ma konieczności wyłączania tej konstrukcji. Oczywiście napór wiatru na konstrukcję występuje, w związku z czym przy planowaniu posadowienia trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast nie trzeba jej wyłączać tak jak turbiny, które pracują, że tak powiem, bez tych prowadnic, bez tych żaluzji. Trzeba wyłączać ze względu na to, że prędkości są zbyt duże i siła odśrodkowa może taką turbinę zniszczyć. Więc udało nam się wyeliminować wszystkie znane zagrożenia i wszystkie znane wady rozwiązań, jeżeli chodzi o turbiny. Ważne jest również to, że ta konstrukcja jest bezgłośna. To znaczy nie mamy efektu buczenia, nie mamy efektu wibracji, ze względu na to, że tak są ukształtowane żaluzje w tej turbinie, że nie mamy tego efektu szybkiego mijania dwóch pionowych elementów.
Poza tym dbamy o prędkość obrotową wirnika, żeby nie była zbyt duża, a konstrukcyjnie, bez żadnych hamulców, bez żadnych spowalniaczy, konstrukcyjnie jest to zrobione tak, że wirnik nie powinien przekraczać prędkości, które gwarantują nam bezgłośność. Więc postawienie tego rozwiązania na domu mieszkalnym nie stanowi większego problemu. Z tego co widzę, to przez to, że jakby jest tutaj ta osłona, prawda, czyli łapząca wiatr, Komora wirnika. komora wirnika, tak, to też z automatu unikamy pewnie tego efektu strobo, który powstaje często przy pionowych turbinach. Tak. Czyli gdzieś, prawda, cień i na Tak. sąsiednią działkę, na sąsiedni dom to może przeszkadzać. Efekt stroboskopii Tak. przy turbinach na osi poziomej jest bardzo duży. Poza tym sama stroboskopia to jest jedna rzecz. Kwestia poruszania się końcówek śmigieł z prędkościami bliskimi prędkości dźwięku lub nawet naddźwiękowymi powoduje to, że jednak te konstrukcje są mimo wszystko głośne. Natomiast u nas jednym z punktów podstawowych tej konstrukcji miała być bezgłośność. W związku z czym najpierw zajęliśmy się efektywnością, później zajęliśmy się bezgłośnością. Docelowo to rozwiązanie ma pracować na łożyskach magnetycznych, w związku z czym ma być do tego wszystkiego jeszcze bardzo trwałe. Chcemy dać tutaj Czyli naprawdę... generalnie będzie lewitowało, tak? Można tak powiedzieć, że... Tak. Znaczy już ta turbina, znaczy ten model już ma poduszki magnetyczne, ma jeszcze dwa malutkie łożyska stabilizujące w osi pionowej, natomiast całość masy tego wirnika już jest na łożyskach magnetycznych, natomiast docelowo ma być całość na łożyskach magnetycznych, w związku z czym w momencie, kiedy ta turbina będzie się składała z komory wirnika i generatora, no nie ma co się zepsuć. Tak, tak. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że rozwiązanie dosyć innowacyjne, jak na dzień dzisiejszy, przynajmniej na Polskę, Myślę, że na świat. na świat. Myślę, że na świat, dlatego że przeanalizowaliśmy wszystkie, te, które są dostępne w internecie rozwiązania. Wyciągnęliśmy wnioski z wad tych rozwiązań, więc staraliśmy się przewidzieć wszystkie możliwe występujące wady i je rozwiązać zanim powstał ten model. No my nad samym rozwiązaniem pracujemy już ponad 15 lat. Natomiast sama to, co tutaj widać, to jest efekt ostatnich 2 lat intensywnej pracy. Zbudowaliśmy stanowisko badawcze po to, żeby można było właśnie wyciągać wnioski już z badań empirycznych. Myślę, że pokażemy to za chwilkę, tak? Czy Tak, jak najbardziej. Dotąd dopracowywaliśmy ten model, dokąd badania w realu pokryły nam się z naszymi obliczeniami i z naszymi symulacjami numerycznymi. I to jest pierwszy model, który pokrywa nam się 1 do 1, jeżeli chodzi o wszystkie wyliczenia, które robiliśmy przez ten cały czas. Jasne. A w ogóle o jakich mocach rozmawiamy? Bo to jest, zawsze wiem, że interesuje widzów to Tak. gabaryty, prawda, jakie mogą być w stosunku do mocy faktycznie, które możemy z tego rozwiązania osiągnąć. To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o to, co będziemy produkowali, to będzie zależało tylko i wyłącznie od tego, czym będzie zainteresowany rynek. Akurat ten konkretnie model w tym gabarycie to jest 20 watów. I naszym zdaniem to jest minimalny rozmiar, który jest efektywny. To znaczy, to jest pierwszy gabarytowo rozmiar, który pokrył nam się 1 do 1 z obliczeniami. Czyli powiedzmy, gdybyśmy to wystawili na zewnątrz, faktycznie na jakiś tam wiatr, który jest, to już te 20 watów jest w stanie... Wyprodukuje 20 watów, w związku z czym jeżeli ktoś potrzebuje naładować sobie smartfon lub komputer, to jak najbardziej byłby w stanie. Natomiast wszystkie symulacje numeryczne wskazują, że skalowanie będziemy mieli liniowe. Czyli de facto w założeniu jest produkowanie 2 typów turbin, prosumenckich i przemysłowych. No, turbiny przemysłowe, no to wiadomo, to już gigawat, to już są potężne konstrukcje. Natomiast w sytuacji tych turbin prosumenckich, ze względu na to, że całość produkcji będzie na terenie Polski, przynajmniej takie jest wstępne założenie, czyli chcemy te łańcuchy dostaw skracać jak najbardziej, konstrukcja będzie bardzo prosta, w związku z czym będziemy w stanie przygotować turbinę na konkretne życzenie klienta. Znaczy, będą pewne standardowe wielkości. Zakładamy w tym momencie 15 kW na dom. Powinno w zupełności wystarczyć. W związku z czym czy postawienie tego na dachu, czy postawienie tego na jakimś podwyższeniu przy domu nie powinno stanowić większego problemu. Natomiast jeżeli ktoś będzie potrzebował większą, to zrobimy większą. Jak będzie potrzebował mniejszą, to zrobimy mniejszą. To jest bardzo elastyczne rozwiązanie. Jasne. Dlaczego też o to pytam? Bo pewnie Pan dobrze wie, że w polskich uwarunkowaniach, zgodnie z prawem budowlanym,
na obiekcie budowlanym nie może być nic wyższego, co ma 3 metry bez zgłoszenia i pozwolenia. No i właśnie dlatego nasza turbina tak. 15 kW ma mieć 3 na 6 metra, czyli 3 wysokości, 6 średnicy. Okej. Czyli jakieś średnica musi mieć bardzo duży komin, żeby to postawić. Znaczy to nie jest komin, to musi być podkonstrukcja ze względu na to, że samo urządzenie nie będzie ciężkie, bo korpus, czyli komora wirnika będzie wykonana z aluminium, sam wirnik będzie wykonany ze stali nierdzewnej, Tak. Więc oceniamy, że to będzie kilkaset kilogramów samego urządzenia, natomiast problem konstrukcyjny to będzie napór wiatru. Ze względu na to, że konstrukcja jest gabarytowo dosyć duża, to co wpadnie do turbiny zamienimy na energię, ale to co tam nie wpadnie, no niestety będzie na tą konstrukcję napierać. W związku z czym, gdybyśmy ją posadowili i nie przymocowali, myślę, że wiatr by ją wzmógł. Jasne, czyli jakieś odciągi ewentualnie, tak? Coś, Znaczy nie co odciągi, tylko myślę, że trzeba zrobić tak, jak tutaj zrobiliśmy, ażurową konstrukcję, żeby nam to bardzo stabilnie stało. To trzeba byłoby zrobić jakąś taką konstrukcję, żeby ta siła naporu wiatru była przenoszona na jakiś solidniejszy element, czy na element konstrukcyjny ścian nośnych, czy ewentualnie na jakąś konstrukcję inną, ale mówię, no to jest sytuacja taka, w której musielibyśmy przeliczyć bardziej siłę wiatru niż masę urządzenia. Jasne, jasne. Okej, natomiast w takim razie, żeby to nie było tak bardzo szerokie, to o jakich maksymalnych mocach mówimy w tym momencie przy takim, powiedzmy, faktycznie może niższym troszeczkę, czyli gdzieś 2-metrowej, 1,5-metrowej na wysokość, a żeby było węższe znowu, no bo To znaczy- żeby można montować bez jakichś wielkich konstrukcji, bo wiemy dobrze, że no jak ktoś buduje nowy dom, Tak, to może sobie przewidzieć miejsce i tak dalej, ale jak ktoś Dokładnie ma tak jest. istniejący dom, a chciałby z tego korzystać, to chciałby pewnie wykorzystać istniejący dach, istniejący komin, istniejące kominy na tym dachu, żeby coś ewentualnie do tego dołożyć, prawda? I żeby to mogło być zainstalowane na tym, co jest, a nie... Znaczy ja myślę, że na ten temat moglibyśmy rozmawiać wtedy, kiedy już uda nam się zbudować pierwszy model pełnowymiarowy. Wtedy wykonamy wszystkie pomiary i badania, że tak powiem, w środowisku rzeczywistym i wtedy będziemy łatwiej mogli odpowiedzieć na te pytania. Jasne. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o wielkość tej podkonstrukcji, to ona nie musi mieć 6 metrów, dlatego że 6 metrów to ma mieć średnica samej komory wirnika. Tak. Natomiast sam element konstrukcyjny, on może być Dużo zdecydowanie mniejszy, oczywiście, mniejszy. tak. Dokładnie, jeżeli ktoś będzie w stanie sobie przenieść to obciążenie na stropy czy na ściany nośne, no to dlatego w tej chwili nie chcemy tutaj robić takich dywagacji ze względu na to, że to są bardzo specyficzne rozwiązania dla konkretnych posadowień, Tak. ale zwracamy na to uwagę, że nie masa urządzenia jest tutaj istotna, tylko napór wiatru, więc to już jest bardzo indywidualne, jeżeli chodzi o Rozumiem. każde zastosowanie. Okej, a teraz jeżeli mówimy o samym generatorze, Tak. to jest to generator prądu przemiennego czy prądu stałego? To jest generator prądu przemiennego, to jest amerykanka, to jest czyli ten generator bezrdzeniowy. Dlatego żeśmy wybrali to rozwiązanie, że w momencie, kiedy nie ma rdzenia, nie mamy tego wiązania magnetycznego między metalem a magnesem neodymowym, w związku z czym nie mamy tego pierwszego momentu zerwania tego wiązania, w związku z czym nasza turbina powinna zacząć się obracać przy 1 metrze na sekundę Czyli wiatru. wtedy jakieś napięcie się zacznie pojawiać, ale jeszcze nie będzie prądu. Znaczy nie, jako napięcie takiego. zacznie się pojawiać wtedy, kiedy wirnik nabierze na tyle energii kinetycznej, że będzie można ją zacząć odbierać. No Tak. bo jeżeli my od razu byśmy dali obciążenie na uzwojenia, no to wtedy nie ma szansy, ona musiałaby dopiero ruszać przy bardzo silnych wiatrach. Natomiast w sytuacji, kiedy ona będzie już się obracała, czyli jakaś energia kinetyczna zostanie zgromadzona w tym wirniku, dopiero wtedy możemy stopniowo zacząć podłączać obciążenie i przy niewielkim wietrze możemy uzyskiwać niewielkie ilości energii, natomiast ona nie będzie pracowała bezproduktywnie. Jasne, ale czy do niej będzie w tym momencie jakiś regulator również, który powiedzmy, ona się rozpędziła, więc w tym momencie on załącza, odbiera, wyhamowuje ją i wtedy jakby odłącza, odpuszcza? Czy w jakiś inny sposób, falownik jakiś? Znaczy zakładamy, że to będzie podłączanie płynne, to znaczy nie będzie działania impulsowego, Tak. bo jak wiemy działania impulsowe dla żadnego urządzenia nie są pozytywne. Natomiast to jest problem, który będziemy rozwiązywali wtedy, kiedy już będziemy mieli urządzenie pełnowymiarowe. Na tym modelu stosujemy w tym momencie generator ze zwykłego silnika i mamy tutaj prąd trójfazowy, który przechodzi przez prostownik i mamy tutaj urządzenie pomiarowe, dzięki któremu mierzymy, że tak powiem, efektywność tego rozwiązania i możemy płynnie podłączać, znaczy obciążać ten nasz generatorek. To jest urządzenie pokazowe, w związku z czym tutaj nie mamy rozwiązań, które generują de facto prąd użytkowy, natomiast to pozwala nam na przykład obliczać prędkość obrotową versus te elementy, które tutaj mamy
przy podłączeniu odpowiedniego obciążenia. Jasne. A teraz jeżeli mówimy o napięciu z samego generatora, to na jakim napięciu on będzie, że tak powiem, czy na jakim będzie dedykowany? Czy to są jakieś niskie napięcia, czy też mówimy o wysokonapięciowych generatorach do tych turbin? W planach jest produkcja generatora we własnym zakresie, czyli nie chcemy kupować gotowych rozwiązań, w związku z czym jeżeli klient, który będzie zainteresowany naszym produktem, jak już uda nam się go certyfikować, będzie chciał mieć generator wysokonapięciowy, to wtedy tą amerykankę nawiniemy po prostu pod jakieś konkretne rozwiązanie. Natomiast jeżeli klient będzie chciał mieć napięcie, znaczy generator niskonapięciowy, wysokoprądowy, no to w tym momencie zrobimy takie rozwiązanie. Tutaj jest sytuacja taka, że nie chcemy mieć długich łańcuchów dostaw, chcemy jak najwięcej rzeczy robić, jak nie u nas w zakładzie, to przynajmniej w Polsce, żebyśmy mogli dostosować gotowe rozwiązanie dla każdego klienta indywidualnie. Natomiast ze względu na to, że słonia nie da się zjeść w całości, musieliśmy go pociąć na kawałki. Pierwszym problemem, z którym żeśmy musieli się zderzyć, to jest właśnie efektywność, to jest bezgłośność, długowieczność. Jak już będziemy mieli model pełnowymiarowy, czyli uda nam się zdobyć sponsora, inwestora, który pozwoli nam wprowadzić to w fazę już testów pełnowymiarowych, wtedy będziemy rozwiązywać kolejne problemy. Natomiast, tak jak mówiłem, dla nas kluczowe jest długowieczność, bardzo wysoki współczynnik recyklingowania naszych rozwiązań. Szacujemy, że to będzie w okolicach 98%, dlatego że większość będzie z metalu. Kompozyty będą naprawdę w śladowych ilościach. Co więcej, kompozyty, które będą zastosowane w tym rozwiązaniu, jeżeli ktoś nam zwróci starą turbinę, to my je przełożymy do kolejnej, w związku z czym jedynym elementem, który będzie zawierał kompozyty, będzie łożysko magnetyczne, które tutaj będzie zastosowane. Oceniamy żywotność takiego łożyska na jakieś 100-150 lat. Czyli na tyle długo, że spokojnie jest w stanie... Dokładnie. Myślę, że nawet 2-3 turbiny mogłoby takie łożysko obsłużyć. Natomiast zakładamy, że jedynym problemem to są uszkodzenia mechaniczne. To znaczy, jeżeli jakiś przedmiot wpadnie do wnętrza, może spowodować jakieś uszkodzenia. Natomiast ze względu na to, że prostota konstrukcji, brak elementów pracujących ze sobą mechanicznie powoduje to, że tutaj tak na dobrą sprawę nie ma co się zepsuć. Okej, a wracając jeszcze do samego napięcia, bo dlaczego wspomniałem niskie, wysokie, prawda? Wiemy, że przy turbinach właśnie niskonapięciowych, no te problemy przy niewielkim wietrze są dużo bardziej odczuwalne niż przy wysokonapięciowych, prawda? To się zgadza. Czyli mamy inne opory zupełnie, w związku z czym jak będziemy mieli napięcie rzędu 400, a może wyższe voltów, no to z automatu ta turbina będzie mogła wolniej obracać, a da nam większy prąd. Wszystko się zgadza. Także... Tylko że tutaj mamy sytuację taką, że ten problem, ze względu na to, że w tej chwili nie zajmujemy się generatorem jako takim, w tym przypadku skorzystałem z silnika z jednego z dronów sportowych, które posiadam. Bardzo fajny generator prądu trójfazowego. Korzystamy z gotowych rozwiązań po to właśnie, żeby nie piętrzyć sobie na początku całej masy problemów, dokładnie. Więc jak już rozwiążemy problemy mechaniczne z samą turbiną, to już moment obrotowy, który dostaniemy na osi lub już docelowo na samym wirniku, wtedy będziemy rozwiązywali problemy związane z generatorem. No bo mówię, no nie można nad wszystkimi problemami pracować jednocześnie, bo po prostu wtedy projekt się nie posuwa do przodu. Oczywiście. Dobrze. Ja myślę, że słuchajcie, masa informacji ciekawych. A nie, masa informacji będzie, jak przyjdzie kolega, wynalazca, i on w tym momencie będzie w stanie rzucić przynajmniej cień, trochę światła na to, co leżało u podstaw tej koncepcji, jakie są współczynniki szybkobieżności, jakie są momenty obrotowe. On to wszystko ma w głowie, bo on jest jako wynalazca, ma na to zgłoszone wnioski patentowe, więc będzie mógł naprawdę już od strony takiej czysto teoretycznej, że tak powiem, uzupełnić wszystko to, co ja powiedziałem. Jasne. Bo ja się zajmuję tylko konstrukcjami, więc kolega wynalazca Tomasz Komarow będzie w stanie już powiedzieć zdecydowanie więcej. Okej. Czy możemy pokazać teraz, jakie ma efekty, jakie osiągi to znaczy, przy jakiejś ile wiatru, powiedzmy, symulowanej? Jedyne, co w tej chwili możemy zrobić, to możemy pokazać prędkość obrotową, ze względu na to, że generator, który jest zastosowany, jest tylko i wyłącznie takim symbolicznym generatorkiem, który pokazuje nam tylko różnicę między sytuacją A a sytuacją B. W związku z czym on nie jest wykorzystywany w tej chwili do produkcji prądu.
tylko do pokazywania wartości napięcia na przykład versus prędkość obrotowa i tak dalej, i tak dalej. Tak. Więc prędkość obrotową mamy na obrotomierzu pokazaną w skali 1 minuty, czyli on się musi chwileczkę rozkręcić, ustabilizować, żeby tą średnią z minuty obliczył. Więc możemy jak najbardziej wyjąć w tym momencie turbinę, zmierzymy prędkość wiatru w miejscu, gdzie stoi oś turbiny. W tym momencie wstawimy do tego turbinę i zmierzymy jaką ma prędkość obrotową. To ja może pokrótce opiszę. Mamy tak, w środku mamy wirnik, który za chwilę będziemy, ze względu na to, że sam wentylator jest trochę głośny, to może już jak uruchomimy urządzenie słabo będzie słychać. Natomiast mamy tak, tutaj mamy nasz wirniczek, tutaj mamy prędkość obrotową, za chwilę ona się wyzeruje na low i będzie wiadomo, że mamy początek testu. Przy pomocy wiatromierza zaraz ustalimy siłę wiatru. Ja w tym momencie wystawię to nasze urządzenie. Tylko nam się tutaj kabelek zawinął. Moment, ja go odłączę. Tu go odłączę. Wystawimy. Tutaj możemy sobie na wiatromierzu ustawić prędkość obrotową, ze względu na to, że wiatromierz... Aha, czyli dmuchamy w tym momencie tutaj z tej... Tak, w tym momencie uruchamiamy nasze stanowisko badawcze. Symulator wiatru. Dokładnie. Już tak kątem oka można zobaczyć, że Już się obraca tam, tak? już turbina nam pracuje, dokładnie. Może ustawimy jakąś prędkość wiatru. Dobra, mamy 4,6. Może rozbujamy to do 5. Mamy w metrach na sekundę, czy...? To są metry na sekundę, tak. Tak, czyli w tej chwili ile mamy, może pokażemy tutaj? Mamy 4,6. 4,6. Tak, ze względu na to, że masa wirnika tego wentylatora jest dosyć duża, to ustawienie precyzyjne jakiejś wartości czasami zajmuje chwilę. Więc ja trochę podniosę, tak żebyśmy mieli w granicach 5. Około 5 metrów, okej. Czy taki typowy wiatr, który w większości występuje? Mamy w tym momencie 5 metrów na sekundę. To już stoi daleko, a już się obraca i to Tak. Ja to zatrzymam, Tak. żebyśmy mieli... Może w ogóle wyłączę, będzie troszeczkę lepiej. Teraz zasilimy obrotomierz. Zobaczymy z drugiej strony, tak? Tak, dokładnie. Ja to wstawię w stanowisko badawcze. Ok, tu mamy obrotomierz, zaraz go zasilimy. Już go zasilamy. Dobrze, mamy zasilanie obrotomierza. Tak. No i teraz włączamy na ustaloną prędkość obrotową, znaczy na prędkość wiatru. Jak słyszymy, wentylator nie osiągnął jeszcze maksymalnej prędkości, Tak. na jaką został ustawiony, natomiast turbina już zaczęła pracować. Mamy 550 obrotów na minutę, tak? Tak, to są tylko tyle, że ona musi popracować jakiś czas, żeby ta minuta upłynęła, żeby ta średnia była rzeczywista. W związku z czym ten okres dochodzenia do tego pomiaru jest... No chwilkę trwa, tak? Chwilę trwa. Poza tym mamy tutaj masę wirnika, mamy podłączone w tej chwili obciążenie w postaci tego generatora, więc to jest już pod jakimś tam obciążeniem zrobione. Jak widzimy, dochodzi... No chyba się w miarę ustabilizowało, tak 730 obrotów mniej więcej na minutę. Dokładnie. I teraz, jeżeli ja bym w tej chwili odłączył generator, powinniśmy dojść do jakichś 880 obrotów, bo tak to mniej więcej wygląda, ale w tym momencie 730 można uznać za wartość, która w tym momencie, chociaż jeszcze odrobinę rośnie, więc... Ale można przyjąć Mniej więcej, 730. tak. Dokładnie. Jeżeli ja w tej chwili na przykład zatrzymam to rozwiązanie i odłączę całkowicie generator, to muszę tam wsadzić rękę, żeby to odkręcić. Odłączę generator, czyli już w tym momencie nie mamy tego efektu
zrywania tego łączenia magnetycznego między rdzeniem a magnesem. Tak. Zaraz zobaczymy, jaka jest różnica. Tam mieliśmy 730, tak? 730 mniej więcej tak jakoś się Dokładnie. kształtowało, czyli teraz nie mamy jakby Czyli obciążenia teraz w ogóle mamy w ogóle bez żadnego obciążenia, czyli mamy w tym momencie tylko i wyłącznie same opory toczenia tego naszego rozwiązania. Ale też to jest cały czas to łożysko magnetyczne, prawda? Czyli... To znaczy jest poduszka magnetyczna, która trzyma to wszystko góra-dół. Okej. Natomiast są malutkie łożyska ceramiczne, które trzymają oś ze względu na to, że łożysko magnetyczne jego efektywność jest zależna od gabarytów, w związku z czym bardzo ciężko jest dopracować model łożyska magnetycznego w tak małej skali. Tak. Dlatego tutaj się wspieramy jeszcze łożyskami ceramicznymi, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby trzymać pion. Proszę, mamy 930. Tak, no czyli zdecydowanie wyżej. No tak, no, jak jest opór, jak jest No więc obciążenie, właśnie. to musi być wolniej, to więc jest zrozumiałe. Więc jak już zamontujemy większy generator, albo już zastosujemy generator typu Amerykanka, taki jak jest planowany do tego rozwiązania, wtedy dopiero będziemy mogli robić testy obciążeniowe tego konkretnego rozwiązania. Ale jak widzimy 940 można przyjąć 945, tak, obrotów Dokładnie. na minutę. Mogę jeszcze zwiększyć siłę wiatru odrobinę. Czyli w tym momencie dojdziemy do jakichś 6-6,5 metra na sekundę. No powinniśmy do 1100 obrotów, powinniśmy dojść. Zakładamy mniej więcej, że to będzie ta prędkość optymalna, żeby nie powodować głośnej pracy. Tak. Bo to jest kluczowe, żebyśmy mogli to używać w rozwiązaniach prosumenckich, żeby ona nie była uciążliwa, szczególnie w nocy. Tak, Umówmy tak. się, że nawet 20-30 dB ciągłego dźwięku w nocy Jest słyszalne. jest uciążliwe. To słyszalne to tam niewielki problem. Jest po prostu uciążliwe, więc staramy się, żeby to rozwiązanie było praktycznie bezgłośne. Zobaczymy, no, szum wiatru będzie zawsze, więc Tak. tego nie wyeliminujemy. Natomiast już powoli zbliżamy się do pełnej, powiedzmy, prędkości, tak, Tak, którą możemy osiągnąć. no ale zakładamy 1000 obrotów na minutę, to już jest ta wartość, która jest wartością, która nas satysfakcjonuje. Okej. A czy w tym momencie jesteśmy w stanie zmierzyć cokolwiek, pokazać na przykład jak jest z generacją, jak to wygląda, jakieś parametry? To znaczy wartości są tak symboliczne, No, że mamy malutki generator, więc wiemy o tym, dokładnie, że generatorek niewiele, mamy malutki. Ale tak Pan mówił, to jest kwestia skali, prawda? Tak, Bo to jest przeniesienia- kwestia, Tak. znaczy przede wszystkim kwestia tego, żebyśmy mieli generator, który będzie w sposób właściwy mógł, że tak powiem, oddawać to, co zostanie wygenerowane. Tu mamy nasze stanowisko badawcze. W pierwszej kolejności podłączę prostownik do naszej prądnicy trójfazowej. Już podłączę sobie prostowniczek. Zwykły mostek Gręcka, czy co? To jest zwykły mostek. Zwykły mostek, okej. tylko tyle, że trójfazowy, w związku z czym tych diod tam jest 6 zamiast 4, Jasne. więc tutaj, że tak powiem, tu patentu na to nie mamy. No nie, oczywiście, no to mostki są powszechnie stosowane. Dokładnie, tutaj patentu na to nie mamy. Tak. Już sobie to wszystko spinamy. Dobrze. Czyli mamy teraz, na wyjściu będziemy mieć prąd stały. Znaczy na wyjściu mamy prąd stały, to jest ten pierwszy parametr. Tak. Tutaj mamy 3 miejsca po przecinku, to są jakieś indukcje, które nam powstają. W środowisku badawczym tego nie mieliśmy, bo tutaj jest znacznie większe zanieczyszczenie Tak. polem elektromagnetycznym, więc tutaj to coś się nam w tych kablach indukuje. Więc teraz ja uruchomię. Około 6,5 metra na sekundę mamy ten wiatr, tak? Symulowany. Tak, w tej chwili tak, dokładnie. Obroty mamy mniej więcej sczytane, za chwilę nam się to Tak. rozpędzi. No teraz się rozpędzi, tak, mamy na razie. No w tej chwili tak, w tej chwili będziemy mieli tych obrotów troszeczkę mniej, bo generator już Jest obciążenie. podłączony. Z tego generatora dostaniemy 0,02 V. Tak mniej więcej to on się będzie troszeczkę bujał. W tym momencie, jeżeli chodzi o środowisko badawcze, ustawimy na przykład jakieś 3 ampery obciążenia. Ustawimy sobie, bo możemy bardzo płynnie, jak widać, to obciążenie sobie. Tak. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że do generatora mamy podłączone obciążenie 3 amperowe. Mamy 2
0,2 V. Tak. Mamy prędkość obrotową na poziomie 850, 800, tak, dokładnie. I teraz uwaga, zaczynamy pomiar. W tej chwili zaczynamy odbierać już tą moc, a prędkość obrotowa nam nie spadła. W związku z czym, Trzyma się cały czas, mimo że jest obciążenie. dokładnie, uwaga, zwiększamy obciążenie dwukrotnie, czyli zwiększymy to do 6 amperów. Obserwujemy prędkość obrotową. Wręcz wzrosła. W związku z czym, mówię, to są bardzo niewielkie ilości mocy ze względu na to, że ten generator jest stosunkowo niewielki. Mamy znacznie większe silniki od znacznie większych bezzałogowców. I jak najbardziej możemy to wszystko podłączyć. Jak widać, całe rozwiązanie jest w miarę stabilne, to znaczy staraliśmy się, żeby te rozwiązania były bardzo efektywne. Tak. No i teraz możemy spojrzeć, tutaj mamy temperaturę. Urządzenie rozgrzało się do 21 stopni, bo cała moc jest odbierana. Czyli wzrosła nam temperatura, bo tu podaje nam temperaturę. Wzrosła nam temperatura o 1 stopień, czyli Tak. To urządzenie już jakąś moc odbiera, tak? Jakbyśmy chwilę poczekali, jeszcze temperatura by wzrosła. Ten piękny wentylator włączy się dopiero przy jakichś 40 stopniach, więc jeszcze musielibyśmy tutaj długo podmuchać, tak. żeby ta efektywność wyszła. Założymy większy generator, w tym momencie będziemy mieli już takie bardziej mierzalne wielkości. W tej chwili chodzi tylko o to, żebyśmy, jak widać, napięcie spadło, Tak. bo tam było 0,22, Tak. tu mamy, czyli to urządzenie jednak obciąża, tak? Tak, oczywiście. Więc widać, że To jest maksymalny prąd, który w tej chwili to 6 amperów, czy możemy jeszcze maksymalny, bardziej który żeśmy do tej pory testowali. Aha. Możemy spróbować stopniowo na przykład podnieść, zobaczyć co się stanie. 6,5 ampera, tak? Tak, teraz mamy 6,5 ampera. No, obroty się trzymają cały czas równo. Dokładnie. Teraz jesteśmy świadkami pierwszy raz obciążenia 7 amperami tego urządzenia. Powinna bardziej rosnąć temperatura generalnie, no bo to jest większa moc. W tej chwili mamy prawie 22 stopnie, bo mamy 21,8. Trochę nam temperatura jeszcze podskoczy, ale jak widać obroty, więc moment obrotowy, który dostajemy na osi, jest w tej chwili, znaczy nie zmierzyliśmy go maksymalnie, ze względu na to, że musimy teraz dobrać takie rozwiązanie techniczne z gotowych rozwiązań, żebyśmy byli w stanie to obciążyć. Tak, tak. No, czyli wiesz, że 7 amperów wyszło i trzyma. Dokładnie. Pierwszy raz obciążyliśmy tak dużym prądem to urządzenie. Tak. No bo trochę byłoby szkoda, żeby Coś się ten uszkodziło. silniczek, Tak. ten silniczek się uszkodził. Natomiast jak widać napięcie spadło, więc Więc to jest jakby jego granica prawdopodobnie. dokładnie. Tak. Czyli już zbliżamy się do... Ale 7 amperów przy takim obciążeniu to jest praktycznie praca na zwarcie. No tak. Więc tak to wygląda. Zakończymy pomiar. Oczywiście. Wyłączymy to urządzenie, żeby nie hałasowało. I tak to I wygląda. tak to wygląda, dobrze. Okej, moi drodzy, widzieliście bardzo ciekawy eksperyment. Malutki generatorek, bardzo niewielkiej mocy, a jednak bez problemu sobie dał radę przy dużym obciążeniu. Tak to słyszeliście, po raz pierwszy był test na 7 amperów. Wytrzymało. Widzieliście, że mimo większego obciążenia obroty nie spadały, trzymały się. W momencie, kiedy zaczęło nam spadać napięcie, no to oczywiście było widać, że jest to już graniczne możliwości tego właśnie generatora, ale faktycznie przy dużych wymiarach tego urządzenia powinno to działać zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie. Także ja mam nadzieję, że tak to faktycznie będzie. Zobaczymy, jak będzie się temat rozwijał. Bardzo Was proszę wszystkich o komentarze, o subskrypcję, o łapeczki w górę, jeżeli Wam się materiał podobał. Kontakt oczywiście zamieścimy tutaj do jak Państwa, najbardziej. bo myślę, że jest to ciekawy temat jest bardzo ciekawy, i tak. może też znajdzie się jakiś inwestor, który będzie chciał wspomóc taki startup, żeby właśnie to się mogło rozwijać, bo dobrze wiemy, że fotowoltaika nam działa, ale energia z wiatru jest nadal w powijakach i nie bardzo wiemy, jak się z tym poradzić, żeby jak najwięcej tej energii z tego wiatru odzyskać. No poza tym wokół pozyskiwania energii z wiatru narosła cała masa mitów, które są ciągle utrzymywane i bardzo ciężko jest przebić się z realnymi danymi, jeżeli chodzi o efektywność turbin wiatrowych.
ciągle są promowane turbiny na osi poziomej, które z założenia są nieefektywne, dlatego że więcej czasu tracą na szukanie wiatru niż Tak. na pracy w osi wiatru. Więc wydaje mi się, że turbiny na osi pionowej będą przyszłością energetyki wiatrowej i wreszcie uda się sprowadzić energetykę wiatrową, jak to mówią, pod strzechy, czyli Tak. zrobić urządzenia prosumenckie, które będą mogły zaspokoić potrzeby energetyczne w sytuacji, kiedy na przykład nie mamy słońca. Tak. A w Polsce częściej wieje niż świeci, więc Tego typu rozwiązania moim zdaniem znakomite do być może budowania ogrodzeń wiatrowych. Czyli takich tak. powiedzmy, prawda, powierzchni, To jest kolejny temat, który moglibyśmy kiedyś przy kolejnym spotkaniu omówić, mianowicie w odróżnieniu od turbin na osi poziomej, turbiny na osi pionowej tego rozwiązania, pracując w zestawach, Tak. pracują zdecydowanie lepiej, ale to już jest osobny temat, tutaj trzeba byłoby się posilić infografikami, żeby pokazać, dlaczego 3 turbiny stojące w trójkącie działają lepiej niż jedna większa. Czyli Tak. 3 mniejsze, lepsze niż jedna większa, więc to są kolejne tematy. Zapraszam jeszcze, jak przyjdzie wynalazca tego rozwiązania, Tomasz Komarow, który jest w stanie w tym momencie opowiedzieć o całej mechanice, o wszystkich współczynnikach szybkobieżności, o momentach obrotowych, prędkościach obrotowych i tak dalej. Więc zapraszam ponownie Dobrze, do naszego pojawimy stanowiska. się, zobaczymy co. Jak już przyjdzie wynalazca i w tym momencie Jasne. będziemy mogli doprecyzować jeszcze te rzeczy, które, że tak powiem, wychodzą poza tą działkę techniczną, która jest moją Jasne. działką techniczną. Dziękuję bardzo za Bardzo wywiad, serdecznie za możliwość pokazu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co macie zrobić. Także ja dziękuję. Do następnego razu. Zapraszamy Trzymajcie się. ponownie. Dziękuję. Cześć. Dobra. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie. Mam nadzieję, że i Wy nie możecie się doczekać już na targi ENEX w Kielcach. Strefa YouTubera już niedługo Was tam wszystkich powita. Zapraszam serdecznie, a kto zaprasza i co się będzie działo, to w tym materiale. Zapraszam! Bądźmy razem 7-8 luty. - 300 wystawców w 7 halach. Bądź z nami w strefie YouTubera. Razem możemy więcej. Zapraszam na ciekawe rozmowy w strefie YouTubera. Zapraszam fanów elektromobilności, spotkajmy się na Enexie. Michał zapraszał fanów elektromobilności. Chętnie zajmę się jego baterią. Opowiem Wam, jak skomunikować się z takimi bateriami. Już nie mogę się doczekać spotkania z Wami. O magazynach mogę rozmawiać bez przerwy. Będziemy oczywiście mówić o magazynowaniu energii, bo to przyszłość. Domy sterowane przez telefon? Nic prostszego. Porozmawiamy, jak te wszystkie zabawki OZE połączyć w jedną logiczną całość. A więc 7-8 luty 2024. Musisz tam być. Zapraszamy. Strefa YouTubera.